Słuchajcie uważnie, bo to, co teraz widzicie, to nie jest zwykła makulatura. To Biblia zachodnio-niemieckiego kierowcy z 1976 roku, która w takim stanie jest warta znacznie więcej niż mogłoby się wydawać. Czy kiedykolwiek, przeglądając stare szpargały na strychu, poczuliście zapach benzyny, smaru i wolności? Dzisiaj udowodnię wam, że ta srebrzysta księga od ADAC, którą miliony Niemców trzymały w schowkach swoich aut, to w tym konkretnym przypadku kolekcjonerski skarb. Mam przed sobą egzemplarz zachowany w stanie niemal fabrycznym. Na pierwszy rzut oka stary poradnik, ale pod lupą ta publikacja ujawnia detale techniczne legendarnych maszyn, takich jak Ford Capri czy Escort, opisane z precyzją, której nie znajdziecie w internecie. Odkryjemy dziś nie tylko anatomię silników sprzed pół wieku, ale przede wszystkim dowiemy się, dlaczego ten konkretny, nieskazitelny tom budzi taki zachwyt u hobbystów vintage'u. Zostańcie ze mną, bo po tym filmie zaczniecie inaczej patrzeć na stare książki w waszych garażach. Przejdźmy do konkretów. Musimy wiedzieć, jak zidentyfikować tę motoryzacyjną bohaterkę. Mowa o tytule Das große ADAC Autobuch, czyli Wielkiej Księdze Samochodowej. To nie jest przypadkowa publikacja, ale oficjalny, praktyczny poradnik wydany pod patronatem największego klubu motoryzacyjnego w Europie. Rok wydania? Magiczny 1976. Za druk odpowiadał prestiżowy Verlag Das Beste ze Stuttgartu, niemiecki oddział legendarnego Reader's Digest. I teraz najważniejsze. Choć w tamtych latach nakłady były spore, to właśnie znalezienie egzemplarza o numerze ISBN 3 870 070 092 w tak sterylnym stanie graniczy z cudem. To nie jest tylko papier, to oficjalny dokument ery, w której samochód był czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Spójrzmy na nią okiem kolekcjonera detali. Nasza księga to potężna, twarda oprawa z charakterystycznym metalicznym połyskiem. Widzicie ten grzbiet? Jest idealnie prosty, co oznacza, że książka przez blisko pół wieku nie była intensywnie łamana przy czytaniu. To rzadkość w literaturze warsztatowej. Papier wysokiej klasy, zaledwie muśnięty upływu czasu, bez śladów wilgoci czy tłustych plam po oleju silnikowym. Wiązanie jest niezwykle solidne, typowe dla niemieckiej jakości tamtych lat. Zapamiętajcie ten srebrny blask okładki. To on, w połączeniu z nienaruszonym laminatem, odróżnia egzemplarz wart kilkanaście złotych od tego, który dumnie ląduje w witrynie kolekcjonera. Przyjrzyjmy się detalom artystycznym. To tutaj zapisano pasję do mechaniki. Na awersie, w formie mozaiki, dumnie prezentują się ikony techniki. Od tłoków i kół zębatych, aż po świece zapłanowe i przekroje opon. To graficzny hołd dla inżynierii. Rewers i strony wewnętrzne to prawdziwa uczta. Spójrzcie na te schematy. Widzimy tu Forda Escorta w pełnym przekroju. Każdy przewód, każdy element McPhersona jest naniesiony z chirurgiczną dokładnością. Dalej mamy legendarne Capri, sportową ikonę tamtych lat. Nasz egzemplarz oceniamy na stan bardzo dobry plus. Krawędzie są ostre, kolory na ilustracjach technicznych żywe, a tekst krystalicznie czytelny. To książka z duszą, która wygląda, jakby czas zatrzymał się dla niej w dniu zakupu. Dlaczego ten rocznik jest tak wyjątkowy? Rok 1976 to był czas wielkich zmian w motoryzacji. A tak, chciałoby każdy kierowca był świadomy i potrafił samodzielnie zadbać o swoją maszynę. Ale słuchajcie teraz uważnie. To, co czyni ten konkretny tom unikatowym, to kontekst historyczny. W tamtych czasach te książki żyły w brudnych rękach mechaników amatorów. Większość z nich skończyła z poplamionymi stronami i porwanymi okładkami.
Ten egzemplarz to kapsuła czasu. Zawiera szczegółowe diagramy silników, które dziś są klasykami wartymi fortunę. Posiadanie tak czystej dokumentacji do aut z tamtej epoki to dla właściciela odrestaurowanego Forda czy Volkswagena bezcenny dodatek, podbijający wartość samochodu na zlotach. To nie jest błąd drukarski. To błąd statystyczny, że ta książka w ogóle przetrwała w takim stanie. A wy macie w swoich zbiorach takie techniczne perełki? Może w waszym garażu leży stara instrukcja do Fiata 126P albo starego Mercedesa, która wygląda jak nowa? Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się naprawić auto, korzystając tylko z takiej papierowej mapy wiedzy? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Każda taka historia o ratowaniu klasyków mnie fascynuje. Może to właśnie teraz na waszej półce leży nieodkryty skarb, który tylko czeka na rozpoznanie? Dziękuję za tę wspólną podróż po kartach historii motoryzacji. Każda taka książka to brama do czasów, gdy maszyny miały charakter, a ten poradnik z 1976 roku to najlepszy dowód, że jakość broni się sama. Jeśli chcecie wiedzieć, jak odróżniać zwykłe starocie od tych wartych fortunę, zostańcie z nami. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i włączcie powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki i przedmiotów z duszą razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.